Cześć, w dzisiejszym odcinku zobaczysz, jakie części udało mi się kupić do mojego Sokoła 1000. Zobaczymy też gaźnik Pegas do Junaka M10. Zobaczymy na jakim gaźniku w tej chwili jeżdżę. Będą też informacje, statystyki, jakich części szukam, jakie pismo do mnie przyszło z sądu, co z prenumerator Junaka, zestaw Hot Wheelsów do wygrania, na końcu Polonez, parkowanie i skarby w bagażniku. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, dzisiaj kilka rzeczy. Mam paczki, bo przyszedł do mnie gaźnik Pegas do Junaka M10 i przyszła do mnie paczka z alternatorem do Sokoła 1000. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, bo ja z moim Sokołem dostałem dwie prądnice. Tu mam jedną prądnicę taką Boscha. Były Boscha, a w późniejszych rocznikach były prądnice Ery, czyli już polskie. No i tu mam taką Erę. Ona jest do regeneracji. Ja ją prawdopodobnie gdzieś tam może zregeneruję i zrobię tak, żeby była w razie czego na półce. A może z kimś się zamienię, kto ma też Sokoła i szuka i chce mieć właśnie prądnicę. To będzie na pewno do sprzedania. Tu mam do porównania prądnicę z WL-ki. Oj, tak wam mogę pokazać, tak to wygląda. WL-ki dużo większa. No i tutaj widać, że ta zębatka też już trochę wychechłana. Więc zamówiłem od jakiegoś czasu kolega Andrzej z Bartoszyc produkuje właśnie alternatory. No ja stwierdziłem, że będę chciał tym Sokołem jeździć i dlatego też robię tam troszeczkę takie rzeczy, które zapewnią mi możliwość spokojnej jazdy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo też zamówiłem sobie nowe tam jakieś bębny, koła, więc koła kiedyś pewnie ktoś poszukuje oryginalnych, to możliwe, że będę je sprzedawał. O, ktoś tutaj dzwoni do mnie. Kto tu dzwoni? Halo? Słuchajcie, musiałem na chwilę, bo listonosz przyszedł. Cud, ale przyszło zaświadczenie z sądu rejonowego. Nie, Sąd Wrocław Fabryczna. Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów. I słuchajcie, dokonano wykreślenia zastawu rejestrowego wpisanego w rejestrze zastawów na Poloneza. Więc już mogę odebrać dowód Poloneza i będzie wykreślony zastaw. No, to jakaś dobra nowina. Dobra, patrzymy. Miałem chwilową przerwę, musiałem chwilę odpocząć z filmami, bo się nazbierało dużo różnych rzeczy. O, zobaczcie, jaka fajna, jaka ładna jest zębatka. Aha, tutaj coś na tej zębatce jest. Ale dobra. Nie wiem, nie znam się. Będę w styczniu jechał gdzieś tam na rozmowy z tym moim fachowcem. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, takie coś kosztuje, ile, jak dobrze pamiętam, 3,5 tysiąca? Jakoś tak. Też tu jest napisane Era. Jest ładna tabliczka. O, i teraz sobie zobaczmy tutaj. Tak to wygląda. Tak to wygląda, no. No i to powinno już nam dawać dużo prądu. I słuchajcie, wziąłem sobie 12 V. Jest dobrze? 12? W oryginale jest 6, ale stwierdziłem, że lepiej mieć więcej prądu. Lepiej mieć więcej. Harley'e wszystkie robiłem na 6 V, a teraz stwierdziłem, mówię, nie będę się jak osioł trzymał tych 6 V, zrobię sobie raz 12 i to wtedy z żarówkami, może nie będzie problemu, żeby świeciło to troszkę i żeby fajnie
dawało prądów po prostu, żeby nie było z tym problemów. A co... Tu jest tak śmiesznie, że tam jest jakieś takie przestawienie, jakoś czytałem w tych instrukcjach, że w Sokole było, że można w razie, gdy nie ma akumulatora, to można przestawić tam tą prądnicę i to działa wtedy jakoś inaczej. Czekajcie, zobaczymy co tutaj. Kolejna paczka jest od specjalisty od gaźników Pegasa do Junaka w Nakle nad Notecią. Kiedyś kolegę poznałem, jak byłem u Grzegorza Trudzińskiego, który ma muzeum garaż PRL-u właśnie w Nakle. Bardzo świetna miejscówka, są tam gdzieś tu u mnie filmy też z odwiedzin. No i właśnie tam się przejechałem rok temu Junakiem i jakoś mi spodobało się, że to jest fajna frajda. Taki Junak bo tu mam jakby doświadczenie z tą SHL-ką 04, już tak nie jest fajnie. Ja jestem po prostu za duży na to, więc ona sobie stoi tylko i ładnie wygląda, a Junakiem mam nadzieję, że będę jeździł. No i mam nadzieję, że też Sokołem będę jeździł. Ktoś tam mi napisał, że właśnie powinienem jak Patryk Mikwiciuk, że tam lecę z odbudową danego, ale ja jakby nie robię tego kanału tak, że sobie zakładam, że będę robił jakieś projekty tak stricte, nie wiem, biznesowo, tylko ja się tutaj troszeczkę bawię i jakby planowałem, że będzie tutaj ten remont, tak, że coś będziemy robić, że ktoś się znajdzie. Nie wyszło to, nikt się nie znalazł, no i nie będę przy tym też tkwił, tylko jakby się dostosowuję do warunków, a warunki są takie, że no niestety ktoś inny będzie to robił, będą też jakieś z tego filmiki, no i myślę, że dużo szybciej ten Sokół, ten Sokół dzięki temu powstanie, ale to nie jest jakby taki priorytet, że ja sobie zakładam i nie wiem, i od Was wymagam, tak? No te filmiki też oglądacie jakby je bezpłatnie, wiadomo, no są reklamy, za niepomijanie dziękuję, bo to wiadomo, też są jakieś pieniążki, ale to jakby ja nie żyję z tych reklam i nie żyję z YouTube'a, bo ja no, z tego bym nie wyżył. To są za małe pieniądze przy moich kosztach utrzymania. I mam po prostu różne inne rzeczy, różne inne prace, dzięki którym jakby funkcjonuję, a to jest moje hobby. I mamy Pegasa. Tu powinno być to 1, bo tu jest U3. U1 powinno być w Junaku, ale to się właśnie różni tam jakimiś różnymi, on mi tłumaczył tutaj. Jest tam taka studzienka. W tym gaźniku była studzienka podobno od SHL-ki 175, a on zrobił tak, że jest od Junaka. Aha, tu jeszcze mam jakieś części. Dostałem jakiś stary filterek, jakieś tu pierdółki i tu jeszcze coś dostałem i jakąś karteczkę. No, wygląda to fajnie, ale też mnie pytaliście się po ostatnim filmie, czy właśnie zmienię, bo jest gaźnik, wiadomo, że przydałby się Pegas. On już jest gotowy do założenia. Był zakładany i na motocyklu i sprawdzany, więc tu jest wszystko ok. Ale ja go sobie wsadzam dalej w woreczek. Żeby się nie zakurzył, żeby tu nic do niego nie wpadło. Bo najpierw będę chciał pojeździć na tym gaźniku. Żeby mieć porównanie i wtedy mogę zdecydować. To wiadomo, ten ładniej wygląda, tak? Bo wygląda tak, jak ma wyglądać. Ale może się okazać, że na tamtym się lepiej jeździło. Bo na przykład tutaj sobie ja go odpalam, stawiam na nóżkę boczną i on chodzi. A przy tym gaźniku musi być na centralnej. No bo już tam gdzieś to paliwo... Może też dlatego on też troszeczkę dziwnie chodził przez to, że był na bocznej, a nie na centralnej. Bo też ten olej, wiadomo, schodzi na dół, na bok. Może coś też... No nie wiem. Jest tu dużo fachowców. Zapraszam do sekcji komentarzy. Możecie powiedzieć mi, bo jest dużo jednak ludzi, którzy Junakami jeździli, Junakami jeżdżą. Więc ja Wam za wszystkie te rady dziękuję. Jak możecie się powstrzymać do oceniania, to super, a jak nie, no to trudno. Jakoś to przeżyję. Jakoś nie biorę tego do siebie
No i wiem, że po prostu ludzie lubią tak sobie, nie? Czasami się, szczególnie jak mają gorszy nastrój, coś ich tam zdenerwowało i wtedy lubią się powyżywać, upuścić sobie te emocje. 14 grudzień. Gaźnik po regeneracji wstępnie ustawiony, działa prawidłowo. Po montażu do silnika zatapiacz naciśnij i policz do 6. Następnie 2-3 razy kopnij bez zapłonu, żeby zassał paliwa. O, no i mam jeszcze instrukcję. Mam tu jeszcze jakieś podkładki. Super. Super fajnie. A Wam od razu, może jest teraz okazja, żebym Wam pokazał, bo też się pytaliście o ten gaźnik. Co to jest za gaźnik? Teraz tu jest jakieś takie coś. Takie coś tutaj jest. No może to nie wygląda, no ale odpala i tutaj wszystko. No tutaj. Oliwa sprawiedliwa. Tutaj troszeczkę mu się ulało. Tu i tu. No ale według sprzedawcy silnik po remoncie. No chodzi. A że trochę cieknie, jakby nie jestem. Będę dolewał olej. Dopóki będzie jeździł, dopóki będzie. Ja i też tym przecież nie będę jeździł, nie wiem, do Łeby nad morze nim nie pojadę. O, tu jeszcze jakieś ramy powyciągałem, różne. Różniste. Może kiedyś jakiś remont będę robił, ale na razie, albo tak jak ktoś napisał, może kiedyś gdzieś mi się trafi jakiś lepszy, jakaś lepsza sztuka, chociaż nie wiem, czy jest szansa, no ale nigdy nic nie wiadomo. Ktoś z Was też napisał w komentarzach, że kiedyś kupił sobie pierwszego Junaka, a później też przez to, że już ktoś zobaczył, że jest Junak, to zaraz od po nitce do kłębka i ktoś tam powiedział, że o, tam babcia ma gdzieś w stodole i kupił takiego stodolniaka pięknego i też każdy mówił, że nie, już nie da rady, już nie ma, to już było, a się udało. Więc tak to wygląda. No tak samo jak ten Harley, który stał gdzieś sobie w piwnicy we Wrocławiu. No, tak to wygląda. Słuchajcie, przyszło do mnie też jakieś biurko. Teraz zobaczymy, może to biurko spróbujemy otworzyć, ale ja mam też, czekajcie, no cieszę się z tej, gdzie ta jest ten alternator? No cieszę się, że to już jest jakaś kolejna część do Sokoła. Z tym Sokołem też będę Wam pewnie opowiadał. Często coś tam mówię też na live'ach, ale szukam lampy. Znalazłem tam jeden z kolegów mi podesłał, że ma lampę, ale też znalazłem na eBayu, też w Niemczech są, no bo to są takie lampy od Zindapa, tam NSU chyba też miało te lampy, więc to była taka jakby uniwersalna lampa w tym Sokole. Mam tutaj do wysłania do Łeby, do kolegi Henia Płotki z piekarni manufaktury w Łebie. Takie kupiłem na targu Staroci kiedyś właśnie takie foremki na pierniki i wysyłam to właśnie do Henia. On ma taką kolekcję na ścianie. Jak jeździcie na zloty w Łebie, to pewnie już tam byliście, a jak nie byliście, to zapraszam, bo tam super klimat, szczególnie po sezonie, kiedy jest mniej ludzi. Można sobie posiedzieć, ale w sezonie też jest super fajnie. Są pyszne wypieki, kawka, herbata i niesamowite lody. Więc to mu wysyłam. Miałem to już wczoraj zrobić, ale mówię, pokażę Wam to, bo to jest fajna rzecz. O, dodam tutaj Heniowi czapkę, bo już są po 4 dyszki, są takie fajne czapki Easy Raidera. Jak jeszcze nie macie, a szukacie coś, to polecam w sklepie motozloty.com. O, to jest to. Jak jeszcze nie subskrybuj, wyślę kilka ulotek z Mikołajem. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam też do kliknięcia subskrypcji, zostania na kanale. To nic nie kosztuje, a sprawia, że tutaj ten kanał się rozwija, że cały czas coś się dzieje. Ja tam w dziale społeczność udostępniłem statystyki, dosyć sporo tego wszystkiego w tym roku. Chyba 28 000 subskrypcji jakby urósł ten mój kanał. Czekajcie, ja sobie zaraz jeszcze raz to zobaczę. Nie każdy pewnie zagląda tam w ten dział. Dużo się u mnie rzeczy dzieje, ale ja mówię, no też nie nagrywam wszystkiego, nie mam też na to czasu. 28 000 subskrypcji i 23 900 000 wyświetleń w tym roku. 943 filmy, ale to razem
z shortami chyba. 325 000 polubień, 22 000 komentarzy, 28 000 udostępnień. I najpopularniejszy film to jest cały czas taka kompilacja ceny motocykli z Łodzi. 18 000 godzin oglądania w tym roku. I najpopularniejszy short, papierosy popularne, klubowe, 31 000 łapek w górę i tam jest chyba 2,5 miliona wyświetleń ma ten short. No i transmisja na żywo, chyba 108 000 osób. To było jak rozbieraliśmy silnik z Sokoła. Takie fajnie to napawa, taki no, daje kopa, fajna sprawa. Kolejna rzecz, przerejestrowałem Junaka, więc jest nowa tabliczka, trzeba będzie to przykręcić, zobaczyć co tam. Czekajcie, tu jeszcze dostałem jakieś dokumenty. Co to jest? Karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna do tej... Aha, i tutaj jest prądnica alternator Sokół 1000. Takie coś fajnego dostałem. Urządzenie jest zbudowane w oparciu o współczesne technologie i rozwiązania z zbudowanym wewnętrznym regulatorem elektronicznym. Urządzenie wykonane jest w wersji 6 lub 12V w obudowie imitującej oryginalną prądnicę ERA 45,6 2800 i jest zamiennikiem tych właśnie prądnic montowanych w motocyklach Sokół 1000. Dynama zbudowane są w kierunku biegunowania minus na masie motocykla. O, i tutaj mamy jeszcze schemat stacyjki. W przypadku zastosowania dłuższej śruby M4-M5 niż ta, która jest w zestawie, istnieje możliwość uszkodzenia uzwojenia wewnątrz prądnicy. Wkręcana za długa śruba, co nie podlega gwarancji. Po sprawdzeniu miernikiem przejścia i potwierdzeniu, że obudowa dynama masuje z obudową skrzyni ramą motocykla, mamy pewność zamknięcia obwodu urządzenia. Bez sztywnego podłączenia masy do obudowy urządzenia nie zadziała. Masa może być podana przewodem bądź bezpośrednio poprzez pewny styk z obudową skrzyni biegów. Uwaga, akumulatorowe żelowe można stosować i sprawdzają się bardzo dobrze z jednym zastrzeżeniem. W wielu przypadkach klienci kupują baterie żelowe stosowane w instalacjach alarmowych bądź systemach bram automatycznych, przystosowane do ładowania ładowarkami bardzo równym napięciem zasilanym z sieci. No dobra, fajnie, że jest tu, fajnie, że jest karta gwarancyjna. Kolega Andrzej Lewandowski, pozdrawiam serdecznie, fajnie. Dobrze jest, że ktoś produkuje takie rzeczy, że komuś się chce to robić. Trzeba się cieszyć i to szanować jakby. Także to jest to. Co? A, jeszcze. Ktoś tam pisał do mnie, że nie było u niego tego zestawu, więc ja kupiłem, jakby ktoś tam chciał, żeby wysłać, to mam ten zestaw, ten pierwszy odcinek. Dzisiaj widziałem już, że... Dzisiaj byłem w Empiku i widziałem, że już jest drugi numer. Ja podjąłem decyzję, bo też się pewnie zastanawiacie, o ten ostatni film dosyć podobał się też Wam, z Junakiem, z modelem tym M10 i podjąłem decyzję, że biorę prenumeratę, także będzie seria filmów. Jest 120 numerów, 30 wysyłek, czy 30 paczek, więc 2,5 roku trzeba będzie to składać, więc podejrzewam, że będzie z 30 filmów z serii, bo będą wysyłane po 4 jakby gazetki i w tych gazetkach sobie będziemy patrzeć, co tam, jak tam. Ja wybrałem, jednak długo się zastanawiałem, ale wybrałem tą dodatkową opłatę, bo tam za InPost jednak trzeba dopłacić 9,99. Mailowałem tam z producentem właśnie, bo jeżeli by było pocztą wysyłane kurierem, no to ok, ale jeżeli to ma być zwykłym listem, chociaż nie wiem, czy to będą później po prostu płaste te blistry, no bo 4 blistry listrem to też pewnie drogo poczta bierze, chyba że mają tam jakąś super umowę. No i tutaj widzę, że leci to też jako po prostu sprzedawane jest to książka plus dodatek, bo nie jako model, bo VAT jest 5% tylko. VAT 5% na ten model, no i mówię, no to wyjdzie już w takim razie nie 4800, tylko 5100. 5100 zł. No kupę kasy, wiem, pisaliście, nie opłaca się, ale chcę przeżyć raz w życiu to, że sobie będę coś takiego składał, bawił się i wy razem ze mną, bo kilka osób
kilka osób pisało, że zamówiło sobie też prenumeratę, no ale sporo nie zamówiło, więc będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Ja Wam też będę mówił, jak wyglądają te wysyłki, jak tutaj to wszystko wygląda, no bo to jedyna opłacalna rzecz to jest zamówienie prenumeraty, wtedy mamy pewność, że wszystkie numery przychodzą, a nie, że szukamy gdzieś po kioskach, bo później te późniejszych pewnie już nie będzie w kioskach, albo będą gdzieś tam w jakichś niskich nakładach, więc będzie z tym problem, a po drugie dużo taniej, tak, bo nie 7800, tylko 5, czyli 3000 taniej. I kolejna rzecz, że jeszcze dużo gratisów takich różnych dodają, więc to jest też fajna sprawa. Słuchajcie, mam też coś takiego. Mam taki zestaw Hot Wheelsowy, taką kulę. Ona ma w niektórych miejscach jest tak wyszczerbiona, że trzeba by ją jakoś, bo tutaj są dwie końcówki wyłamane, ale one chodzą, tylko że Janek to cały czas po prostu rozwala i to jest taka kula. Tam jest napęd na 4 baterie i samochody fajnie tak sobie skaczą w koło, taka kula ognia. Jak ktoś by takie coś chciał, to napisać, oddam to komuś w dobre ręce. Napiszcie tylko tam jakiś komentarz, nie wiem. Może kula, żeby było prosto. Żeby tam system mógł załapać wasze komentarze, które chcą, to żeby było, wpiszcie kula albo Hot Wheels czy coś, jak chcecie. To jest kompletne. Muszę się tego pozbyć, jest z pudełkiem, więc to do kogoś pójdzie z widzów. A ja? Słuchajcie, zrobiliśmy... Witamy. Znaczy Maciek w sumie głównie. Ale zastosowanie kołowrotu i tu będzie woda opadowa, deszczówka do podlewania moich tych różnych rzeczy, które sadzę. Sadzeniaki. Po pełnej filtracji nawet do Grzegorz ma tu kilka pomysłów na tą beczkę, co by można było tam robić, no ale... No super, fajnie. Dziękuję jeszcze raz firmie Wkrętmet za to, że nas tu wkręciła. O, i takie fajne rzeczy zrobiła i zaraz tu ja będę poloneza chciał pod daszek w końcu. Ło. O, a tu mamy takie granity wielkie i to może jak wkopalibyśmy, bo tam jest z drugiej Tam jest strony płaska. płaskie, no. Tam jest idealny. Coś tu w tym W sumie na kombinujemy, próg, nie? któreś chciałeś, to na Chciałem na próg, no. Na próg do domu. Albo właśnie takie zrobić wjazdy dla poloneza, a w środku wykopiemy kanał. To jest jakiś pomysł. Myślę, że tak. To jest... Panie, kto by kanał? Dobra. Polonez, fajnie, że ten zastaw, jakby postaw się, a zastaw się. O, patrzcie jak pszczółeczka pali. No, teraz tylko bieg, żeby się wbił. O, bieg się wbił. Wjeżdżamy. Wjedziemy. No, jak stąd. Co, głębiej czy nie? Tak, dawaj. A nie będziesz coś tam jeszcze robił, przechodził? Dobra, a co, ich nie chowa się czy co? Właśnie jeszcze jest miejsca. No dobra, a z tyłu? A jak tył? A dupka wystaknie. Czy tu idealnie pod tył. Klasyczna rodzinka, ktoś mi tu dał. Widzieliście jaką dostałem na wlepę? Rogi trzeba takie zrobić. Na jazdy tutaj. Ale patrz jak chodzi, widzisz jak pszczółka odpala. Żeby dojeżdżał, tak? Żeby nie na czuja, tylko wiadomo, że koła się oprą. Tak Gdzie jak koła? parkingi są. Aha, że kołami. To faktycznie Ty, ale super i patrzcie, no dzisiaj Polonez dostał oficjalny domek. Domek, no. Trzeba tu jeszcze zrobić stanowisko do ładowania akumulatora. Ale ja ci powiem, że ty ogarniasz takie rzeczy jak zmiana oleju w takim tym pojeździe? Trzeba by olej zmienić, jakieś filtry, nie? To może na lato. 24 w ogóle w Wigilię ma być gdzie Rajd Koguta pojedzie, to może... Co? 24 kiedy? Teraz? Teraz, no ale oznajmią gdzie, nie? A, oznajmię, myślałem, że jest. Oznajmią gdzie, nie? No jadę. Nie, no jak znalazłbym malucha, to też pojechał. O, Jakieś tam zakopki. no widzisz, teraz maluchy to kupę kasy. No Ty ale, maluch drogi, no. ale na biednego nie trafiło. Jeszcze nie. O matko! Wszystko wejdzie, patrz jaki piękny. Aut
Polonezik, teraz go trzeba wypucować i tutaj pod dachem Kamerę. piękny dach 3 metry. drewniany. Ale się cieszę, no. Fajnie. Super, domek gotowy. A właśnie, czekaj, bo ja tutaj jeszcze miałem... Otwórz ten bagażnik. Ty wiesz, jak otwiera się bagażnik? Maciek. No, Na stałe. tu jest, otworzyłeś? Powinien się... Tu patrz, tłoki do bułelki. I głowice, ale tu co jest najważniejsze to jest... A tutaj jest, o, skrzynia. Skrzynia po remoncie do bułelki. Widziałeś takie numery? Widziała pani mojego męża? I łańcuchy. O, i tutaj jest dużo różnych części po remoncie silnika, a tu mamy jeszcze jeden licznik z tą spadniętą wskazówką. Tu są ułożone motocykle w miarę, chociaż jeszcze nie jest posprzątane, a tu wam zrobię tylko zajawkę kolejnego odcinka. Zobaczycie, jak będziemy podnosić SHL-kę. Ale to już w następnym odcinku, bo dzisiaj by było za wiele tego dobrego. Z wami się żegnam. Pamiętajcie o subie, pamiętajcie o aktywności. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć!